Nazywam się Magdalena Sadłowska-Krupa i od 15 lat nierozerwalnie jestem związana zawodowo ze środowiskiem osób niesłyszących, pracując w stowarzyszeniu pod nazwą Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych Resgest. Głównie ukierunkowanym na rehabilitację osób niesłyszących poprzez sport, ale również zajmujący się prowadzeniem kursów języka migowego, a od 2010 roku klub prowadzi jedyny w Polsce serwis informacyjny w języku migowym pod nazwą www.głusi TV, którego osobiście też byłam współtwórcą. Aktualnie pracuję w charakterze asystenta koordynatora w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych Niesłyszący na start, taki jest tytuł tego projektu, który ma na celu zaktywizować osoby niesłyszące, podnieść ich kwalifikacje zawodowe i w konsekwencji umieć się odnaleźć na obecnym rynku pracy. Ważna jest dla mnie inicjatywa, pracowitość, łatwość komunikowania się, na pewno odporność na stres, a takim istotnym czynnikiem to jest taki pozytywny obraz samej siebie, z pewną dozą dystansu i krytyki do siebie, poczucie humoru również jako sposób na rozładowanie napięć, stresu oraz umiejętność godzenia się z porażką. Osobiście ja zaczynałam pracę w stowarzyszeniu od stanowiska instruktora do spraw rehabilitacji, świadcząc pomoc osobom niesłyszącym m.in. w załatwianiu ich codziennych spraw. Praca ta wiązała się z nauką języka migowego, czyli języka obcego dla mnie, poznaniem potrzeb, problemów tych osób oraz ich kultury i początki, jak przyznam, nie były łatwe. Musiałam wtopić się w to środowisko, by czuć się zaakceptowana przez te osoby. Ale nie poddawałam się i przez wiele lat, zabiegając o dotacje, granty, tworzyłam dla siebie i innych stanowiska pracy, świadcząc głównie pracę na rzecz osób niesłyszących. Przez szereg lat pracowałam na stanowisku koordynatora w różnych unijnych projektach, których też byłam wielokrotnie współautorką. Jeśli udało się wygrać jakiś projekt, miałam wówczas pracę i to był taki mój mały sukces. W mojej sytuacji takim największym problemem jest ciągły brak środków na prowadzenie działalności w stowarzyszeniu. Niestety uzależnieni jesteśmy od ogłaszanych konkursów na realizację różnych zadań publicznych, co powoduje, że czasami muszę wykonywać swoją pracę społecznie tylko po to, żeby klub mógł dalej funkcjonować. Inną trudnością są problemy osób niesłyszących, które dotyczą różnych sfer życia codziennego, na które muszę umieć zareagować, na przykład pójść do lekarza z osobą niesłyszącą, napisać pismo do urzędu w języku polskim, czy reprezentować osobę głuchą przed różnymi instytucjami. To wymaga ode mnie często elastyczności, na pewno empatii, a głównie bezinteresowności. Osobiście hołduję dewizie, że pragnienie szuka sposobu, co w przełożeniu na pracę zawodową wiąże się z wykazywaniem inicjatywy, pomysłowości oraz współpracy, takiej zgodnej z ludźmi, którzy również chcą coś robić dla dobra innych niepełnosprawnych osób. Taka moja prywatna rada to przede wszystkim wytyczyć sobie rozsądny cel i konsekwentnie do niego dążyć, oczywiście nie zaniedbując przy tym innych ważnych dziedzin życia, zwłaszcza prywatnego, rodzinnego, które staje się źródłem takiej wewnętrznej siły.